Wszyscy na tym świecie szukają szczęścia na zewnątrz, a nikt nie rozumie swojego własnego wnętrza. Każdy mówi ja chcę tego, ja jestem jak tamto, ale nikt nie rozumie tego ja. To fragment tekstu Zhuangga Suena, mistrza Zen. Filozofia Zen mówi o naturze każdej rzeczy z osobna i świata jako całości. Zen mówi o tym, jak jest. Oznacza to widzenie prawdy i faktów. Dla zrozumienia ważne jest uwzględnienie równowagi i harmonii. Także patrząc na siebie, prawdziwy proces równoważenia, harmonizowania pomaga zachować zdrowie. Pomaga też zdecydować kiedy i jak działać, by na przykład uniknąć negatywnych skutków. Według tej filozofii dla zrozumienia natury ważne jest pojęcie zmiany. To know the nature is about the change. Należy podążać za zmianą, zmieniać się wraz z nią, tak by zrozumieć naturę. Ale można też powiedzieć, że samą naturę charakteryzuje zmiana. Innymi słowy, żeby zrozumieć naturę, trzeba być obecnym w bieżącej chwili. I w tej obecnej chwili zmieniać się wraz ze zmianą, w równowadze w odpowiednim czasie i przestrzeni. Musimy więc zrozumieć nasz umysł, nasze ciało, zrozumieć samych siebie. Zrozumieć, w jaki sposób zrównoważyć nasz stan mentalny i osiągnąć balans ciała tak, by go nie wykorzystywać przeciwko jego naturze. Mistrz Sam Chin jest kontynuatorem tradycji rodzinnej Ilik Chuan, sztuki walki opartej na filozofii Zen. I to umysł Li oznacza siłę. Chuan to pięść. Ilik Chuan to nie tylko trening w celu samoobrony, ale też sposób zachowania zdrowia i ćwiczenia umysłu. Rodowy styl rodziny Chin był inspirowany sztuką walki przekazywaną w rodach ludu Hakka, chińskich nomadów. Przemieszczając się z miejsca w miejsce, narażeni na wiele niebezpieczeństw, wiedzę wykorzystywali do samoobrony. Co do stanu mentalnego, chodzi o to, że jeżeli jesteś obecny w bieżącej chwili, twój umysł jest spokojny. Obserwujemy więc nasze odczucia, tak by nie popaść w ruch agresywny, jak przy zdenerwowaniu. Jeżeli chcesz wyrządzić komuś krzywdę, a jesteś zdenerwowany, twoje ciało produkuje negatywne hormony i w ten sposób krzywdzisz sam siebie. Gdy potrafisz zachować spokój umysłu, wytwarzasz pozytywne hormony. Podczas treningu przede wszystkim naszym celem jest zrozumienie samych siebie. Oznacza to, że musisz mieć zjednoczone ciało i umysł. Trening Ilik Chuan dzieli się na dwie części, mentalną i fizyczną. Trening fizyczny to lepsze poznanie ciała, zrozumienie jego struktury, mechanizmu działania. Ziemia, woda, ogień, powietrze. Ciało składa się z 4 żywiołów. Kości, mięśnie, więzadła i ścięgna to żywioł ziemi. Woda to krew. Ogień, czyli ciepło, to nasza temperatura. Powietrze to oddech i pochodząca z niego energia chi, o której istnieniu Chińczycy są przekonani. Oddech to także ruch. Lepsza kontrola oddechu to lepsza kontrola ruchu. Staje się on bardziej precyzyjny i efektywny. In actions, we are using the muscle ligament tendons of balancing it. Działając wykorzystujemy mięśnie, ścięgna, więzadła, równoważymy je i rozluźniamy się. Przepływ krwi, limfy staje się swobodny. To po pierwsze. Po drugie, w trakcie ćwiczenia oddychamy przeponą. To powoduje zwiększenie siły. Kiedy wykorzystujemy przeponę, to tak jakbyśmy robili masaż narządów wewnętrznych. Taki masaż wspomaga oczyszczanie narządów i całego ciała z toksyn. Naturą ciała jest ciągły przepływ. Rozluźnienie powoduje swobodny przepływ krwi, limfy i energii. Zablokowanie przepływu to źródło problemów zdrowotnych. Trening solo wiąże się z relaksem i rozluźnieniem. Wzmacnia system odpornościowy. Ważna jest też koordynacja. Trening solo to jest trening, w którym każdy uczy się poznać swoje ciało i to, w jaki sposób umysł wiąże się z ciałem, uzyskać właściwą strukturę, właściwą pozycję, właściwe jakości ruchu, które pozwalają na zjednoczenie całego ciała, tak że całe ciało, wszystkie mięśnie, wszystkie stawy, wszystkie ścięgna pracują razem, co ma chociażby taki praktyczny efekt, że człowiek staje się dużo silniejszy i nawet drobne osoby nieobdarzone gabarytami jakimiś większymi dziwią się, jak bardzo skuteczne się stają w zetknięciu z większymi od siebie osobami. Siła to nie tylko kwestia mięśni. Kiedy już opanuje się sztukę czucia siebie, pozna swoje ograniczenia i możliwości, może dojść do zjednoczenia z przeciwnikiem. Trening w parach.
przez Chińczyków nazywany sztuką słuchania, czyli czucia, co dzieje się w ciele partnera poprzez dotyk. Do tego potrzebna jest uwaga i skupienie na niej. Why is that we need attention to be Ale dlaczego potrzebujemy uwagi? Attention Tylko is wtedy, that- gdy wiesz, że jesteś uważny, jesteś naprawdę uważny. Bez uwagi nie wiesz. Masz oczy, ale możesz nie widzieć. Masz uszy, ale nie słyszysz. Dlaczego? Bo nie jesteś uważny. Jeżeli jesteś uważny, możemy spotkać się w punkcie kontaktu. Wtedy dopiero można jasno powiedzieć, co jest czym. Pomoże ci to skierować energię w to miejsce i nauczyć się, jak ją przemieszczać. Podstawą I Lik Chuan jest umiejętność wykorzystywania uwagi. Ten trening trwa nieustannie, także w życiu codziennym. Praca nad sobą, budowa właściwej struktury ciała, jego właściwego ustawienia, koordynacja działań. Takie skupienie na uwadze dyscyplinuje. Każdy rodzaj zdyscyplinowania jest dobry dla umysłu, bo jeśli możesz się zdyscyplinować do tego, by czuć siebie, możesz dowiedzieć się więcej o sobie i mieć więcej samokontroli. Problem ze zdyscyplinowaniem umysłu polega na tym, że istnieje 5 przeszkód. Po pierwsze, chciwość. Po drugie, nienawiść. Po trzecie, ignorancja. Po czwarte, niepokój. Nie możesz się na niczym skupić, nawet przez kilka minut. Ciągle gnasz. I po piąte, ospałość umysłu. Czyli czymkolwiek się nie zajmiesz, czujesz się ospały. Zasypiasz. Jest to 5 przeszkód, które wadzą dyscyplinie, zaburzają nasz umysł. Jeżeli możesz się na tyle zdyscyplinować, by zachować uwagę, robisz coś, by polepszyć umysł. Uwaga, dyscyplina i znajomość struktury to podstawa I Lik Chuan. Tu nie ma wyuczonych ruchów, ale umiejętność spontanicznego reagowania zależnie od sytuacji. Wykształcić bardzo skuteczne techniki. Powiedzmy, że na te techniki składa się bardzo taki unikalny sposób uzyskiwania kontroli nad koordynacją, nad zmysłem koordynacji przeciwnika, poprzez naukę uwrażliwienia na przeciwnika, na partnera, przez co można w pewnym sensie wniknąć w jego strukturę, dojść do takich ośrodków, w których powstaje ruch i dosłownie zatrzymać ten ruch, uzyskać kontrolę nad przeciwnikiem i na przykład zadać cios albo po prostu pokazać, że dalsza walka nie ma sensu iść w swoją stronę, prawda? Bartosz Samitowski ćwiczył różne style kung fu. I Lik Chuan zjednoczyło jego cele. Sztuka walki z elementami kontemplacyjnymi wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne. Równoważy umysł, relaksuje. Poprawia kondycję i świadomość ciała. A przy okazji jest formą samoobrony. No i skuteczną sztuką walki. Mimo że nie ma oddzielnej kategorii, trenujący I Lik Chuan zdobywają trofea. Ostatnio jedna z zawodniczek, Daria Siergiejewa, na przykład z Rosji, bardzo wysokiej klasy wojowniczka, pojechała w zeszłym roku na zawody boksu tajskiego, Muay Thai, do mistrzostwa we Włoszech i wygrała je. I Lik Chuan to dążenie do zrównoważonego rozwoju według własnych potrzeb. Zgodnie z filozofią Zen, najważniejsze jest, by zrozumieć siebie. Dlatego ważna jest dyscyplina ciała i umysłu, świadomość i samokontrola. Disciplining and to be a better person, you can say. Dyscyplinujemy się po to, by stać się lepszym człowiekiem. Jeżeli rozumiesz siebie, oznacza to, że uczysz się lepiej rozumieć, co robisz, dlaczego to robisz, kiedy to robisz. Poprzez rozpoznanie odczuć tego, czy lubimy, czy nie lubimy, czy też nie wiemy. Dzięki poznaniu odczuć wiemy, co robić w momencie kontaktu. Ocenić, czy działanie wynika z tego, co się dzieje, dostrzec akcję i reakcję. Innymi słowy, próbujemy stworzyć pozytywne otoczenie. I wtedy możemy żyć w spokoju, szczęśliwi, w zdrowiu fizycznym i psychicznym. Taki jest nasz cel. Neil Winterbottom przez całe życie trenował wiele sztuk walki. Od lutego zgłębia tajniki I Lik Chuan. All the real
Wszystkie prawdziwe, prezentujące wysoki poziom chińskie sztuki walki mają jeden cel – zmienić twoje życie. Twoje ciało, twój umysł, psychikę, twoje relacje z innymi. O to w tym chodzi, nawet jeśli bezpośrednio nie mówi się o tym. Neil, wzorem Chińczyków, zamierza trenować do późnej starości. Podziwia ich za niesłabnącą energię życiową. Jak twierdzi już sama myśl, że coś się robi dla własnego ciała i umysłu, jest budująca. When you become older, you keep on training, but you have to train differently. Kiedy starzejesz się, nadal trenujesz, ale ten trening powinien być inny, musi być inteligentniejszy i przede wszystkim nie powodować fizycznego kryzysu twojego ciała, co zdarzyło się ludziom, których znam, nawet młodszym ode mnie. Trenowali z nastawieniem na pracę mięśni i przeforsowali je. Jeden zmarł. Podążaj za słońcem, czyli śpij regularnie. Zachowaj umiar w jedzeniu. Dobry uczeń powinien być mądry, słuchać instrukcji i rozumieć, co ćwiczy. Nie powinien jednak ślepo wierzyć i brać wszystkiego za fakty. Jeżeli coś jest przekazywane w sposób tradycyjny, nie znaczy wcale, że jest słuszne. Bo to, co słuszne w danym czasie i miejscu, w innych okolicznościach, może już takie nie być. Już za tydzień. Medycyna chińska w Europejskiej Służbie Zdrowia.